Zaczęliśmy dzień 16. Jest to nasz ostatni dzień. Do przejścia zostało nam jakieś około 20 km. Pomalutku sobie wyszliśmy, jest godzina 7. Dzisiaj nie było tak zimno, ale dalej jest wilgotno na zewnątrz, więc wszystko tutaj też paruje. Idziemy, Łukasz mówi, w stronę słońca. No nie. Nie, bo byśmy na wschód trafili. Nie, idziemy sobie pomalutku, schodzimy z górki. Jeszcze po drodze czeka nas schronisko jedno, do którego nie wchodzimy nawet, bo nie mamy potrzeby takiej. Gaz nam się skończył. Zrobiliśmy sobie śniadanko, zjedliśmy kawka, herbatka, co tam kto lubi. No i mkniemy. Jeszcze wczoraj też oczywiście przygotowaliśmy sobie wszystko to, co będzie na dzisiaj potrzebne. Śmieci też posprzątaliśmy, które mamy, nosimy ze sobą cały czas, bo wiadomo, tu nie można, więc idziemy z nimi na dół. W Abisko Tourist, jeśli będą drogie noclegi, bo tam chcemy też przenocować, no to będziemy się zastanawiać nad tym, żeby znaleźć jednak coś tańszego i być może pójdziemy dalej do Abisko, żeby tam też są supermarkety, żeby tam się zaopatrzyć, ewentualnie na tą podróż pociągiem. No i przespać się być może w hostelu. No bo muszę przyznać, że Szwecja jest dla nas dość drogim krajem. I troszkę tysięcy też tu wydaliśmy już. 1000 koron, 1000 polskich złotych, można powiedzieć, przeliczając. Później zrobimy podsumowanie w jakimś odcinku, ile, co i jak. A na razie idziemy, mkniemy sobie pomalutku. Już dzisiaj nic nas nie spieszy. Żadne przeprawy. Już się nie trzeba martwić o to. No i wchodzimy na teren parku. Tutaj już się nie można rozbić namiotem nigdzie, więc warto wykorzystać miejsce troszkę wcześniej. Welcome till Abisko National Park. Jej. Things to remember. Zakaz ognia, zakaz psów, zakaz rywania, zakaz jest nawet wszystko. Zakaz jazdy zaprzęgiem powyżej 4 psów. No, widzisz? Można jedynie co? Robić kubkę, siusiu, albo wspinać się. Łazić. Ale jest dozwolone wszędzie. Tak. Tylko nie można Jak się usłyszy, renifery, trzeba zostawić je w spokoju. W Polsce, że masz szlak wytyczony, nie możesz zejść. No, tak. Tu nawet na tą górę możesz wejść. Tak, możesz wejść. No dobra, idziemy dalej. Na dół. No to prawie mamy to. Na zegarku w ogóle mam 425 km. 440 będzie, no tak, na pewno. 445. Tak podejrzewam. Chociaż w książkach właśnie tych przewodnikach piszą, że to jest niby 420 km. Niektórzy 450. Bo zależy jaką wersję. Jak na przykład się pójdzie tym skrótem, gdzie było 9 km, a nie 20. Tak, to wtedy możesz mniej mieć, tak. No i to wszystko jest uzależnione, połączone ze sobą, więc no dobra, idziemy. Nie ma co gadać, kurczę, trzeba jeszcze tutaj popatrzeć na te widoczki. Póki są. Patrzcie, w środku lasku tutaj fortyfikacja jakaś była. 9 kwietnia 1940 roku. To masz po angielsku. Niemiec. A to po jakiemu ja czytam? Po niemiecku. A po niemiecku. O kurde. Dobra, no. Masz, oni chronili linię kolejową, rudę przewozili. 2003-2005 zdemontowali, ale część rzeczy stała. Takie cuda tutaj w środku, po środku niczego.
Abisko Jare, 1 kilometr. Kungsleden. Dalej lecimy. Z rańca spotkaliśmy też pana Szweda, który zmierzał w drugą stronę na górkę, żeby popodziwiać sobie widoki. I tak pytał się i my się go pytaliśmy też. No i usłyszał, że idziemy z Hemawem do Abisko. On mówi, no to całkiem świeżo wyglądacie. Ale chyba tak nie jest, tak się nie czujemy już. Idziemy wzdłuż jeziorka i cały czas tak będziemy szli aż do Abisko, z tego co pamiętam z mapy. Ścieżka jest bardzo prosta tutaj. Są wszędzie gdzieś kładki, więc jeśli ktoś będzie zaczynał drogę z Abisko w drugą stronę, no to początek będzie miał dość łatwy. Później może być pod górkę troszkę. Co jakiś czas można sobie przystanąć, popatrzeć, odprężyć się. Nie? Lukas, Zdążymy się na miejscu. pomalutku kończymy tę przygodę. 6 km do Abisko. Więcej ptaszków, więcej drzewek, więcej wszystkiego. Ale jesiennie już tu listki. Trawa też ma inny odcień. Pierwsze takie ładne miejsce. Kolejna miejscówka. Zostało nam 3 km, 4. No to witajcie, że w naszym parku, bla bla. My z tego parku wyszliśmy w zasadzie. Nisonjok. Nisonjok. Już na oparach jedziemy. Na resztkach Tak, gazu. Kijki nam z rąk wypadają. Już, znaczy się kijki nie chcą pewnie już iść dalej. Już mówią, nie, dobra, dość. Łukasz coś wspomniał, że może będzie miał coś takiego, że nie, on nie chce przez tą bramkę przejść Abisko. Ja tu staję. On tu zostaje. Jesteśmy na finiszu. Nie wiem, z 2 km może zostało. Ale zobaczcie, jaka szeroka droga. To można powiedzieć, że to droga jest. To i ubita jaka, tylko korzenie są. Nie ma kamieni praktycznie. Co tam te dwa takie pyrpki? Pyrpecie. Po chodniku się idzie. No, idzie się naprawdę już komfortowo. Tam od czasu do czasu trzeba nogę podnieść, wiadomo, ale to jest komfort już dla stóp w tym momencie. Ciekawe, kiedy internet będę miała. O! Coś dostałam informację. A jest internet. Boże, ile wiadomości. Twoje urządzenie korzysta z internetu. Wow. Jest internet. Po ilu dniach? Po 5 dniach. Patrzcie, jaki potok. Dogonił nas nasz kolega z Norwegii. Jacob, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, żegnamy Was górki, ośnieżone szczytki. Śniegu podotykaliśmy, zimnej wody się pokąpaliśmy. Idziemy na Polskę. Na ostatni kamyczek medytacyjny na naszej drodze. No, zostało nam coś koło 800 metrów. No, widoczki były przepiękne, ja nie powiem. Ptaków trochę mi brakowało tutaj. Były jakieś pojedyncze wróble, pliszki i inne jakieś takie mniejsze ptaszki. Pustułkę widziałam kilka razy też. Jeszcze raz spójrzmy na to, ostatni raz. Tamte przejście pod spodem, Tak, to koniec. tam, tak, tam jest końc, tam idziemy. O matko, zrobiliśmy to. Fuel Station 400 metrów. Wreszcie upragniony koniec już. Hemawan 443, no to tak by się zgadzało. 443, 442, No. 442. Jej. Hemawan, Syter, Tarnasio, Serve. Wszystkie szczyty, które mijaliśmy po drodze albo gdzieś. Amarnas, Sarek, Sakat. Jak się czujesz? Kwik, jok, jak kwik. Skierfę, tam nie byliśmy. No, Nie udało nam się. Ta. O, Stora Siofaltes, tam zatrzymał się autobus. Tak, tam się zatrzymywał autobus. Tak, od Vacco Tavare. Zatrzymaliśmy się na postoju na Storia Siofaltes i tam poznaliśmy szwed. Tam zjedliśmy sobie brownie ze Szwedem, to nie był Norweg. Szwed jak Brad Pitt wygląda. Jak Brad Pitt wyglądał, identyko, normalnie wypisz wymalił, jak wszyscy tak wyglądają, to ja nie wiem, wszyscy w filmach mogą. Tiaktia, ciakcia. Abiskejare, Abiskeja, Jaka, Kieron. Jej. Mamy to! Udało się. Punkt Jej.
Jesteśmy po śniadanku, pysznym śniadanku. Bardzo dużo tego śniadanka było, bardzo dużo. Bardzo pyszne. I był bekon, i naleśniczki z dżemem jagodowym, czy tam z konfiturą jagodową. I Szwedzki stół. szwedzki stół, szwedzki bufet. Naprawdę było w czym wybierać. I szyneczka, i salami, i jajeczko na miękko. Kurczę, normalnie jak króle się czujemy troszkę. Jeszcze chwilę sobie podpoczywamy. O 10 musimy się wymeldować tutaj z tego pokoju. Zamieszkaliśmy sobie w STF-ie, ale w hotelu. Nie w hostelu. Z względu na to, że chcieliśmy mieć po prostu swoją prywatną łazienkę i chwilę spokoju, ciszy. Jest to bardzo, bardzo duży ośrodek. Nasz pokoik jest malutki, ale nie potrzeba tu nic więcej. Takie to buty. Łazieneczka jest tutaj. Można tak. Pociąg mamy o 16:30. Tutaj stacja jest też bezpośrednio naprzeciwko tego hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. No i czeka nas po prostu długa podróż do Polski. W Polsce będziemy o godzinie 22:10. Jakoś tak nasz samolot przylatuje. No i wtedy zaczyna się problem, bo niestety nie ma połączenia do naszego miejsca zamieszkania i będziemy musieli kombinować. Nie wiem, czy prześpimy się jeszcze w Gdańsku na lotnisku, gdzieś tam poszukamy jakiegoś hoteliku, czy po prostu będziemy koczować na lotnisku. Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Zresztą mamy wprawę w koczowaniach. My już tyle razy koczowaliśmy, więc jakoś to nam mocno nie przeszkadza w zasadzie. No i co? No i chyba to wszystko. To wszystko. Torcik. Jesteśmy w dawnej wioseczce Samów. Ta budka służyła do przechowywania żywności. Od tego więcej jest. Tu jest małe torfowe pomieszczenie dla kóz. Może można otworzyć? O, można otworzyć. A w tej chwili jest tutaj przechowywane drewno. Tu jest kolejne. Tutaj jeszcze pozostałości, tak wyglądało zanim zaczęli robić szkielety. Mała hacienda malutka. 4 ludzi mieściła taka chatka. Przed zwierzętami Tak. i tym wilgocią. To jest naprawdę, to nie jest duże, Ale oni też nie są wielcy. ale tak. Ale ciepło tam musiało być w środku, jak tak wiesz. No to torf, tak jak u nas kiedyś Tam w na przykład Polsce. sceniczy trzymali gwoździe były na tym, żeby zwierzęta nie wchodziły. Tak, w tej chatce na kurzej łapce, że tak powiem, jak u nas. Dzień 17. Wracamy do domu. A właściwie jesteśmy już w pociągu nocnym. No, jesteśmy w trakcie powrotu. Jedziemy nocnym pociągiem z Bodo do Sztokholmu. Wcześniej jechaliśmy takim pociągiem Ala Intercity z Abisko do Bodo. Tu była przesiadka. Wzięliśmy sobie przedział w pierwszej klasie i prywatny przedział sypialniany, żeby po prostu móc się wyspać. Są 2 łóżeczka. Tak, Alina stwierdziła, że jednak chce spać na górze, bo są takie małe dzyndzle, na których tu się trzyma i lepiej, żeby mnie zgniotło niż ją. Tu jest góra. Zik. Jakieś tam podusie, pierdoły, światełko, prąd, radyjko, jest Wi-Fi, ale
Jeszcze hasła nie znalazłem do niego. Jakieś gazetki do poczytania, ale chyba niekoniecznie po angielsku, a może i po angielsku nawet. Jest troszkę miejsca, tam są drzwi do wyjścia. A i w ogóle Tu powiesz to. w ramach tej pierwszej klasy mamy śniadanie w bistro rano do odbioru, więc też spoko. Dobra, łazienka. Można zjeść, a łazienka będzie. Na promie kosmicznym. Mało miejsca. Kibelek, prysznic, ciepła woda. Tam mamy wodę pitną w kartonikach, śmieszne takie. Jest suszarka. Podstawowe rzeczy takie właściwie, żeby się lepiej, komfortowo jechało. No i to tyle by było. Też może komuś się to przyda. Te bilety na ten pociąg nocny na Przydziały Sypialniane dość szybko się wyprzedają. My zamawialiśmy je z bardzo dużym wyprzedzeniem, znaczy z dużym wyprzedzeniem, jak tylko się ukazało, bo to też nie da rady ich zamówić pół roku przed, bo po prostu tych połączeń nie ma. Ale jak już by się chciało miesiąc przed zamówić, no to prawdopodobnie już w ogóle nie będzie dostępnych miejsc. Nie wiem, czy to jest spowodowane, że w sezonie po prostu ludzie wolą jednak takim pociągiem się bujnąć, spać. Nie wiem, czy to jest tańsze od tych połączeń ich linii lotniczych, nie mam pojęcia, jak to wygląda. No ale na pewno jest komfort, że można się wygodnie rozsiąść, położyć i odpocząć po podróży, a widać, że jest trochę tych osób w pociągu, które gdzieś tam też były na jakichś szlakach, wszyscy z wielkimi plecakami, kijki, jakieś poroża i inne dziwne rzeczy. Cena nie pamiętam, tam gdzieś pewnie w jakimś podsumowaniu podamy, jak to tam wygląda. Jest druga klasa, tam chyba już po więcej osób się śpi i są w ogóle wagony, gdzie się siedzi, to już w ogóle chyba jest słaby temat. No i ogólnie wystartowaliśmy od 22:20 tam z małym poślizgiem. W Sztokholmie mamy być koło 10 z kawałkiem? 10 z kawałkiem, ale się zastanawiamy, czy nie wysiądziemy na Arlandzie Centralnej, bo chyba niekoniecznie chce nam się łazić z tymi plecakami po Sztokholmie. Wysiądziemy na terminalu, ewentualnie, żeby coś tam dokupić regionalnego, to się bujniemy komunikacją do miejscowości, tam obok, tam 20 minut się jedzie. Coś tam zakupimy, wrócimy na terminal, bo później lot mamy o godzinie chyba 20. 10 no, albo 50. po 8 50. po 8 mamy ładnie, sporo czasu, Bardzo dużo. coś tam porobimy. No i to tyle. A jeszcze mi się przypomniało, nasz znajomy William z Kanady został jeszcze w Abisko, bo ma chęć upolować zorzę polarną. Dzisiaj tam z kimś rozmawiał, że jest duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj w nocy będzie. Tam na jakimś innym radarze też spoglądałem, że jest spore prawdopodobieństwo, nie wiem, tam chyba 30%, pokazywało 40%, że ta zorza będzie. Więc został tam i później ma plan ruszyć stamtąd na Finlandię, przez kraje bałtyckie, nie wiem, może do Polski zajedzie i Przez Estonię pewnie. może nas odwiedzi. Więc pozdrowienia dla Williama. No, czekamy sobie. Do 20:50 posiedzimy trochę tutaj na tym Sztokholmie. Stawka. Kawka mamy tu. To jest dobre miejsce, żeby zrobić test Sparta. Chodź, nakręcimy to ujęcie. Nie! Serio.